Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie kolejny model, który fruwa. Mianowicie będzie to model ukraińskiej firmy BPK, czyli Big Planes Kits. I będzie to model no chyba w tej chwili najbardziej popularnego i najbardziej znanego drona Bayraktar TB2, którego producentem jest turecka firma Baykar. Tutaj mamy, proszę bardzo. Jest to model w skali 1,72, który znajduje się pod numerem katalogowym 7230. Jest to produkt ukraińskiej firmy produkującej modele samolotów pasażerskich, jak i również od teraz tego drona. I jest to, tak jak wspomniałem, model w skali 1,72, wykonany z plastiku, ale uwaga, jest to model, który zawiera również elementy 3D ze względu na wersję. Zaraz o tym Wam wszystkim powiem. Tutaj w takim zestawie mieszczą się dwa modele i tak prezentuje się pudełko. Mamy też oczywiście, tutaj mamy na pudełku właśnie pokazane modele, że mamy ukraińską wersję, tak, polską. Minister Błaszczak już prezentował je chyba ponad rok temu, że są na stanie wojska. Wersję turecką, kolejną ukraińską i inne wersje tureckie tak samo tego modelu, łącznie z wersją prototypową. I tak jak wspomniałem, ten zestaw umożliwia nam wykonanie dwóch modeli, czyli na przykład tureckiego prototypowego z dwułopatowym śmigłem lub w barwach polskich z trzyłopatowym lub też w wersji ukraińskiej. No i teraz zaglądamy sobie do pudełka. Tak prezentuje się instrukcja, w której mamy również dość duży zestaw kalkomanii dodany. No i mamy, proszę bardzo, zestaw plastiku. I teraz ja sobie już tutaj wcześniej rozłożyłem w ten sposób, bo tam się rwało wszystko. I moi mili, zaglądamy właśnie do ramek. Tak składa się, z tylu elementów składa się sam zestaw. Czyli mamy raz, dwa dublujące się ramki i tak samo tutaj, czyli po prostu mamy dwa zestawy Bayraktanów, czyli TB2 Bayraktar i taki zestaw, podwójny zestaw blaszek, jak i również właśnie tutaj są wydrukowane w 3D dwa śmigła trójłopatowe. W zestawie mamy po prostu śmigło dwułopatowe. A teraz zmieniamy scenografię i zaraz do Was wracam. Scenografia, jak widzicie, żebyśmy lepiej widzieli, żeby kamera nie głupiała, zmieniona. I zaczniemy standardowo, tak jak ja robię, obejrzymy sobie instrukcję, która nie jest wielkich formatów, ale jest w całości kolorowa. Kalkomanię na chwilę odkładam i co my tu mamy? Mamy w języku angielskim oraz ukraińskim informacje techniczne na temat TB2. Wszystko jest w kolorze. Mamy również, producent nam tutaj zasugerował, jakich farb powinniśmy, kolorów farb użyć do pomalowania jednego z wariantów. I są to farby Mr. Hobby, ewentualnie Baecho. Na drugiej stronie, co znajdziemy w opakowaniu, czyli mamy wszystkie ramki razy dwa dosłownie i tak samo dwa śmigła. No i następnie tutaj producent jako rendery pokazuje nam części, w jakiej kolejności sobie składać te elementy, jak przyklejać, w które miejsce, jak uzbroić dany model. I teraz tak, mamy tą właśnie wersję, tutaj śmigła, możemy tak wersję zrobić A lub B. I zaraz właśnie pokażę Wam, tu mamy wersję tak, mamy ukraińskiego z 2022 roku, kolejną wymalowanie ukraińskiego również z zeszłego roku, tutaj jest Bayraktar i tu jest What If.
ale to już nie jest what if, tylko już to stało się podobno realne. Został kontrakt podpisany z producentem Bayraktarów. I co tu mamy? Następnie mamy tureckie malowanie, tureckie z takim rekinkiem, jak i również właśnie, i tu jest właśnie pokazany ten prototypowy model ze śmigłem śmigłem dwułopatowym. Mamy również fajnie pokazane właśnie tutaj odstępy, w jakich mamy umieszczać kalkomanię, więc jest to wszystko bardzo fajnie zrobione. Czy tak na pewno będzie w polskich rozmieszczone, to na razie jest owiane tajemnicą, ale załóżmy, że tak. I tu mamy właśnie bardzo ciekawą rzecz, bo tu mamy również godła. Nie tylko szachownice, ale również mamy logo Bayraktana, firmy produkującej ten sprzęt, jak i również godło polskie. Możliwe, że jest to na podstawie zdjęć z konferencji prasowej ministra Błaszczaka. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję. Teraz sobie zerknę na kamerkę, na kalkomanię. Tak prezentuje się. Tu mamy właśnie wersję polską. Na górze mamy ukraińską. Powiem, że model jest bardzo ciekawy i na chwilę obecną firma BPK ukraińska nie przewiduje wypuszczenia tego modelu w skali 1,48, a w 7.2 mamy aż 2 Bayraktary. Zestaw. I teraz bierzemy sobie ramkę pierwszą. Tak się prezentuje, jeżeli chodzi o detal. Nie jest to jakiś bardzo zaawansowany z masą ilością detalu. Jest to po prostu, pamiętajmy, dron. To jest kadłub. Tu jest części skrzydeł. Bardzo czysto właśnie tutaj detal na kadłubie, żebyście zobaczyli. I teraz właśnie sobie oglądamy elementy. Tutaj, jak zauważycie, i coś się tak mieni na tym elemencie 3, ten, który w centrum teraz macie, nie ma zapadliny. Po prostu tak się mieni i jest to spłaszczone. Tak samo na tym elemencie tu. To jest odbicie od lampy. To nie jest skurcz. Nie ma skurcz. Bardzo ładnie wykonany model, powiem Wam. Tu mamy właśnie ten całą optykę. Tu mamy ogon, skrzydła. Tu jest właśnie druga ramka. A to są te dwie ramki dodatkowe. Czyli jak ktoś będzie chciał wykonać tylko jeden taki Bayraktar, to może się z kimś, z kolegą podzielić, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o te części dodatkowe, to są one zdublowane i na przykład jeden sobie robi polskiego, drugi robi sobie polskiego, ale tutaj właśnie jest to podwójne śmigło, znaczy śmigło dwułopatowe. Tak się prezentują detale na tym, gdzie można wykonać właśnie sobie 2 Bayraktary. I z drugiej strony to jest ramka B. To jest mały, drobny, pamiętajcie, że to jest dron i modele tej firmy znajdują się w ofercie mojego sklepu. Czekam w tej chwili na dostawę zestawów, ale śmiało możecie już składać zamówienia i myślę, że w ciągu 2 tygodni będą one już zrealizowane. W sklepie będą w ofercie sklepu modele, które są aktualnie dostępne u producenta, co jest dość ważną sprawą, więc nie będą wszystkie modele, ponieważ no po prostu są niedostępne, tak?
I moi mili, no tyle jeżeli chodzi o model firmy BPK, o Bayraktara, teraz legendarnego już, szczerze mówiąc, drona, chyba najbardziej znanego na całym świecie, no ze względu niestety na nadal panującą wojnę na Ukrainie. Oby nie tylko drony posiadała Ukraina, ale również mamy nadzieję, że doczeka się Ukraina również samolotów z prawdziwego zdarzenia od państw NATO. Mam nadzieję, że Amerykanie też troszeczkę się pospieszą, bo pamiętajcie, że kto nie panuje w powietrzu w dzisiejszych warunkach, to nie panuje na ziemi. Muszą koniecznie dostać samoloty, którymi będą wojska sowieckie zwalczać. Znaczy sowieckie, rosyjskie. Bardzo ciężka sytuacja w tej chwili. Myślę, że dla jednych i dla drugich i tu trzeba wspomagać Ukrainę, ale to już po prostu muszą robić głowy państwa, a nie obywatele. Obywatele już wystarczająco pomagają, więc drogie rządy w Rosji, nie macie żadnych biznesów, zakończcie z tym. Wspomagajcie Ukraińców koniecznie wspomagajcie Ukraińców, bo wam się to odbije, a szczególnie na Polsce może się i krajach nadbałtyckich bardzo odbić. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. W opisie znajdziecie link do mojego sklepu. Zamawiajcie Bayraktary. Pozdrawiam Was. Cześć.